Siemka, ja jestem Adacho i jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to pewnie wiecie, że ja paradoksalnie nie oglądam dużo tytułów anime. Wiem, że mój kanał jest głównie o Dragon Ballu, jeszcze ostatnio bardzo też skupiałem się na One Piece, które w sumie już dawno temu nadrobiłem, jeśli można uznać, nie wiem, 3 miesiące czy 4 miesiące temu jako dawno temu. W internecie nawet tydzień temu to już jest dawno, więc umówmy się, że nadrobiłem One Piece już dawno temu. Ale nie o One Piece, nie o Dragon Ballu, tylko... no właśnie, o Solo Leveling dzisiaj będziemy rozmawiać, a w zasadzie będę wam mówił, co czułem, moje pierwsze wrażenia, przemyślenia tyczące się tego anime i tyczące się pierwszego sezonu tego anime. Wiem, że jest drugi sezon, wiem, że też manga wykracza dalej, jeśli chodzi o fabułę, ale czy będę chciał nagrywać film na temat drugiego sezonu, który będzie wyglądał prawdopodobnie tak samo jak ten, czyli będę wam po prostu opowiadał o swoich przemyśleniach, jednocześnie pokazując kadry z tego anime, to już chyba zależy od waszej oceny, więc jeśli ten film wam się spodoba i jeśli być może spodoba wam się format takich luźnych przemyśleń na tematy krótkich anime, bo umówmy się, że gdybym miał oglądać tytuł, który ma 100, 70 albo nawet jakieś 50 odcinków, to nie wiem, czy by mi się aż tak chciało. Natomiast Solo Leveling, jak zobaczyłem, że ma 2 sezony, z czego po 12 odcinków w jednym mniej więcej, to stwierdziłem, że dam temu szansę też ze względu na to, że trochę się na ten temat nasłuchałem, ale to nie była główna rzecz, która sprawiła, że się do tego tytułu przekonałem. Także przechodzimy do moich przemyśleń. W ramach takiego ostrzeżenia powiem wam tylko, że obejrzałem to anime raz, nie czytałem ani jednego rozdziału mangi, nie wiem jak manga wygląda, nie zagłębiałem się w jakieś rzeczy tyczące lora, więc jeśli będą tam jakieś błędy w rozumowaniu albo będą rzeczy, których nie wychwyciłem albo źle zrozumiałem, to śmiało możecie dawać mi info w komentarzach i też czekam na wasze opinie, jeśli ten film wam się spodoba i będziecie chcieli zobaczyć moją ocenę drugiego sezonu, to wiecie co macie robić. A póki co, może na początku wytłumaczę wam, dlaczego zacząłem w ogóle oglądać to anime. Bo Solo Leveling zacząłem oglądać ze względu na to, że, w zasadzie głównie ze względu na to, że szkoda było mi płacić za Crunchyrolla i jednocześnie nie korzystać z niego. Teraz jak Dragon Ball Daima się już zakończyło. Bo śledzę na bieżąco Dr. Stone'a, ale to sobie nadrabiam zazwyczaj jednego wieczoru i już. A dodatkowo o Solo Leveling słyszałem od was. Plus też gdzieś obiło mi się o uszy, że to jest anime o gościu, który grinduje jakby w grze komputerowej, więc temat wydał mi się dość bliski. Zbliżony do moich preferencji, bo skojarzyło mi się to po prostu z grami typu RPG i levelowaniem postaci, rozbudowywaniem drzewka umiejętności. Nie oczekiwałem, że będzie to historia bardzo ambitna, która będzie na przykład wyciskać ze mnie łzy, ale postanowiłem dać jej szansę i sprawdzić, czy odbije się od pierwszych odcinków, czy nie. No i nie odbiłem się. Główna postać przypominała mi na początku trochę Yukiego z Mirai Nikki i pod kątem fryzury i pod kątem nieporadności, chociaż tutaj szybko Sung. Nie wiem w jaki sposób się wyrażać na temat tej postaci, bo nigdy nie widziałem żadnych filmów na temat Solo Leveling, więc bazuję na tym jak mówili o postaci, więc jeśli będę mówił Sung, a wy o nim nie mówicie Sung, albo na przykład mówicie do niego Jinwoo, a ja mówię do niego Sung, to tak jakbym mówił do niego, nie wiem, nie we właściwy sposób, to mi po prostu musicie to wybaczyć. No ale tak, Sung szybko się odczepił od tego stereotypu Yukiego z Mirai Nikki, czyli takiego raka nieboraka, bo mimo małych możliwości starał się walczyć, a podczas akcji w drugim dungeonie to on tak naprawdę zachował, albo przynajmniej próbował zachować zimną krew i wydawał innym polecenia. W ogóle całe uniwersum, pomysł na połączenie świata ludzi z różnymi potworami i do tego stworzenie grupy, która z nimi walczy, tutaj oczywiście ta grupa to są łowcy, plus jeszcze fakt, że to wszystko jest klasyfikowane na bazie swojej siły, że i łowcy i potwory są klasyfikowane, to bardzo mi pachnie światem One Punch Mana. Tam wszystko działo się w jednym wymiarze, bez żadnych portali. Mówię o tym uniwersum mając wiedzę tylko z 2 sezonów anime, bo wiem, że One Punch Man bardzo wykracza fabułą poza to, co było w 2 sezonach anime. Byli bohaterowie różnych klas, których wysyłano na misje rozwalania potworów, które, tak jak mówię, też były klasyfikowane wedle zagrożenia. Nawet wyprzedzając trochę chronologię, Sung i ten bogaty dzieciak, który potem nazywał go szefem i podziwiał go, mimo że Sung traktował go nieco oschle. Nie przypomina wam to trochę relacji Saitamy i Genosa? No ale wracając. Nie przywiązałem się bardzo do głównej postaci po pierwszym odcinku, ale zainteresował mnie wątek tej komnaty ze statuami, tego drugiego dungeona. Zwłaszcza jak zobaczyliśmy w jaki sposób skończyło kilku łowców, którzy próbowali albo uciec, albo walczyć. Brutalność i brak cenzury w tej serii, zwłaszcza w tych pierwszych odcinkach, jest niesamowita, ale mi to nie przeszkadza. Póki co nie czuję w tym przesady. Tutaj raczej było to na tyle wyważone, żeby nie zrobić z tego anime w festiwalu dla masochistów, ale z drugiej strony jednocześnie zaznaczone było wyraźnie
to, jak beznadziejna jest ta sytuacja, w jakiej bohaterowie się znaleźli. Byłem po prostu ciekaw, w jaki sposób Sung to przeżyje. I niektóre momenty zalatywały lekkim plot armorem, jak na początku Sunga raniły gobliny, a potem dawał radę uciekać przed tymi atakami tych wielkich posągów, albo później niektóre walki w historii, jak Sung już był graczem i pokonywał sam niektórych przeciwników, zwłaszcza na początku jego drogi. Ale do tego jeszcze wrócę, bo chcę wam powiedzieć o momencie, który mnie jako widza kupił i który sprawił, że lekko się wkręciłem. A na pewno postanowiłem, że dam temu tytułowi szansę. To jest koniec bodajże drugiego odcinka i to wyskakujące okienko z informacją, że Sung zakwalifikował się do bycia graczem. Potem chwilę później jeszcze był ten psychodeliczny ending z bardzo klimatycznymi, budzącymi uczucia takiego niepokoju albo niepewności ujęciami. Podobał mi się ten ending, zresztą tak samo jak opening, ale nie przywiązuję do tego aż tak dużej wagi. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania, mówię o tym wyskakującym okienku, zwłaszcza jak na początku była mowa, że żaden łowca po przebudzeniu nie może się wzmacniać. Nie zadawałem w tamtym momencie zbędnych pytań w stylu dlaczego akurat on, albo czy jeśli w dungeonie zostałoby 5 łowców, to czy wszyscy mogliby zostać graczami, albo skąd się w ogóle wziął ten drugi dungeon, kim był ten główny posąg, albo dlaczego Sung widzi te komunikaty nawet w normalnym świecie. Postanowiłem oglądać to anime, obserwując na luzie postępy głównej postaci. Zwłaszcza, że naprawdę zaczęło to przypominać ulepszanie postaci w grze poprzez robienie questów, trening, ekspienie na potworach, ulepszanie ekwipunku itd., itd. Ja jestem wielkim fanem takich gier, więc w sumie było to ciekawe doświadczenie oglądać coś takiego w formie anime. Ale kiedy zobaczyłem, że dziennymi zadaniami są pompki, brzuszki, przesiady i 10 km biegu, to już w ogóle nie chciało mi się wierzyć, że twórca ani trochę nie inspirował się One Punch Manem. Albo, że nie było to jakieś świadome nawiązanie. Myślę, że trudno byłoby przedstawić ten proces wzmacniania się bohatera w taki sposób, żeby z jednej strony to się nie ciągnęło, a z drugiej strony nie było poczucia, że gość wzmacnia się za szybko. Ale jeśli miałbym wybrać coś z tych dwóch opcji, to wskazałbym tę drugą. Jakim cudem Sung, będąc hospitalizowanym, bez żadnego levelowania, po przeniesieniu na pustynię, był w stanie 4 godziny uciekać przed gigantyczną skolopendrą? Swoją drogą też przypominała mi trochę tę, którą Saitama rozwalił na końcu drugiego sezonu anime. Nie wierzę, że tak często mówię o One Punch Manie, bo tak naprawdę to nie jest anime, które śledzę na bieżąco, ale tych podobieństw albo skojarzeń miałem dość sporo. I nie jest to w żadnym stopniu zarzut. Ja wiem, że on musi teraz przeżyć, bo tego wymaga fabuła, ale ta kara była trochę zbyt przesadzona, jak na jego ówczesny stan. Nie wiem, 2 minuty jakby przeżył, to i tak trudno byłoby mi w to uwierzyć. Ale 4 godziny? Potem widziałem drobny błąd w animacji. Na początku było widać, że Sung ma 22 punkty siły, a scenę później dopiero decyduje się dodać 3 punkty, mając wcześniej 19, czyli doszedł do 22. Zauważyłem to dopiero przy robieniu screenów do odcinka, także to nie wpłynęło na moje wrażenia podczas oglądania. Sposób, w jaki wyświetlają się komunikaty na ekranach, dzienne misje, ekwipunek, system rozdawania punktów umiejętności, czy nawet później active skille, czyli te umiejętności aktywne albo magiczne, zużywające manę. Czułem, że zajmowała się tym wszystkim osoba, która nie jest zielona w temacie gier. Nie czułem ani razu jakiejś żenady, że jest coś zrobione zbyt pompatycznie albo zbyt sztucznie, albo że zajmował się tym jakiś boomer, który tylko udaje, że zna temat gier komputerowych. Tak samo odbieranie przez Sunga nagród za wykonywanie zadań dziennych czy rozdawanie punktów do cech wiązało się z realnym wpływem na jego rozwój, chociaż muszę powiedzieć o jednej rzeczy, w którą trudno było mi i nadal jest uwierzyć. Ten pierwszy dungeon, do którego zdobył kluczyk po dziennych zadaniach, to moim zdaniem powinno być miejsce, w którym Sung raczej nie daje sobie rady, albo przynajmniej nie daje sobie rady tak dobrze. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wszystkie punkty do tej pory wsadził tylko w siłę. Nic w zwinność, nic w witalność, ale pokonanie 3 goblinów jeszcze kupiłem. Potem solówę z wilkiem o wyższym poziomie też, no bo to był tylko jeden wilk. Chociaż w pierwszym odcinku Sunga zranił pojedynczy goblin, więc nie był w stanie uniknąć nawet takiego ciosu, ale potem ta watacha wilków, każdy z czerwonym napisem, dopiero po pokonaniu watachy wbił drugi level, co zobaczyliśmy, więc reszta skilli poszła o 1 punkt w górę, także porobił ich samą siłą? Potem walka z niebieskim wężem, który był bossem dungeona, miał on pomarańczowy kolor, czyli był na podobnym poziomie i tutaj akurat doceniam rozwiązanie ściśnięcia węża na amen, bo jak się go nie dało przeciąć, no to w końcu do czegoś się przydała ta surowa siła. Chociaż kilka odcinków potem czekałem, aż Sung zdobędzie nową broń, bo walka przez dużą część tego anime odbywała się tym sztyletem klasy C. To było dość dziwne. Zresztą ja może źle to odbieram, bo wiecie, drugi level nie brzmi imponująco. Zresztą on drugi level wbił dopiero po wilkach, bo wąż dał więcej leveli, co zobaczyliśmy. Co jest trochę dziwne, no bo wilki miały czerwone nazwy i było ich sporo, a wąż miał pomarańczową nazwę i był 1 i dał więcej expa.
a może to był dodatkowy exp za bossa i ukończenie dungeona? Nieważne. Prawdziwy pokaz siły to był ten rzut mieczem w golema, bo wtedy niektórzy się osrali na ten widok, mówię o ludziach. Chociaż i tak wszystko się stało praktycznie na przestrzeni 2 odcinków, więc trochę szybko. 18 poziom, który zobaczyliśmy, już bardziej legitymizuje te dokonania, chociaż rozbawiło mnie, że odcinek później chłop dokonał prawdziwej transformacji dosłownie w inną postać. Nagle jakimś cudem stał się 1,5 raza wyższy, potem akcja w dungeonie z ekipą oszustów i Genosem, co się przebrał za księcia z bajki. Nie wiem, jakoś trudno mi było kupić to i jak bardzo Sung się zmienił, praktycznie o 180 stopni. I nie mówię o samej sile, bo faktycznie się wzmocnił, chociaż przed chwilą był najsłabszym łowcą świata, a potem sam robi bossa klasy C. Ale mówię też o jego zachowaniu. Stał się takim edgy nastolatkiem, z niskim i cichym głosem, który nawet nie może się do nikogo uśmiechnąć. To wszystko się wydarzyło na przestrzeni 2 odcinków. Chłop nawet nie zdążył zmienić bluzy, którą nosił wczoraj. Potem w fabule trochę zaczęło wychodzić to, że to levelowanie i pogoń za większą siłą, podążanie za wskazówkami systemu zaczęło go zmieniać, co fajnie zostało też podkreślone przez użycie słów Friedricha Nietzsche, czyli ten, który z demonami walczy, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy na ciebie. Ale odnoszę wrażenie, że ta transformacja nie miała etapu przejściowego. Albo byliśmy w nim tak krótko, że nie zdążyłem go dostrzec, bo mieliśmy na początku totalnego fightłapę z klasy E, którego rani pojedynczy goblin, bum, moment później 2-metrowy edgy tajniak, co soluje bossa klasy C i potem 6 łowców z klasy D i C. I nie zrozumcie mnie źle, nie pokonał bossa na chillku. Pomogło to, że mógł się regenerować poprzez nieodebrane nagrody. To jest akurat fajny aspekt tego anime. Potem w walce z łowcami użył active skilla i zmienił się w killu Ezoldika, ale kurde, takie coś myślałem, że zobaczymy w ostatnim odcinku sezonu, a nie w 5. czy 6. No ale okej, pomówmy chwilę o czymś innym. Wątek, a w zasadzie wątki chorej mamy, uczącej się siostry i tej rudej healerki, której nie pamiętam imienia. Chora mama, rzecz jasna, to jest jakby taka główna oś fabuły, albo jedna z głównych osi, rozwinięta zwłaszcza w momencie, kiedy okazało się, że Sung może zdobyć eliksir życia, czyli ta potka, która może wyleczyć mamę, albo tak przynajmniej myśli Sung, że może ją wyleczyć. Siostra do tej pory jest trochę bezużyteczna, bo wiecie, niby coś tam się kręci między nogami, niby są jakieś sceny z nią, ale w sumie jest chyba tylko taką osobą towarzyszącą, żeby Sung miał do kogo się odezwać, albo żebyśmy widzieli reakcję siostry na zmianę Sunga, więc żebyśmy mogli zobaczyć, że o, faktycznie główna postać się zmieniła, że jest wyższa. A ta ruda, co leczy, została naprawdę fajnie przedstawiona jako postać z traumą, którą nabyła w sumie na naszych oczach. Mieliśmy pierwszą akcję w podwójnym dungeonie, która wiadomo jak wyglądała. Potem jak się zamyślała podczas walki z golemem, to też było chyba w 2. odcinku albo 3. Potem już totalne załamanie, jak siedziała w pokoju i nie chciała z niego wychodzić. Podobało mi się to, jak zostało to ugryzione. To jest dość prosty, ale oryginalny wątek, który pokazał tę pracę, mówię o pracy łowcy, trochę z innej strony. I miło było zobaczyć tak duży kontrast do postaci Sunga, którego pewność siebie rosła wprost proporcjonalnie do siły. To był dowód na to, że to anime może przekazać jakieś emocje, nie będzie się skupiać tylko na jaskrawych i pięknie zanimowanych, krwawych walkach i farmieniu aury przez głównego protagonistę. O animacji póki co w sumie nie mówiłem nic, ale co tu dużo mówić, no jest picobello i to miód na oczy. Ale tak jak w Dragon Ballu jestem już przyzwyczajony do postaci i trochę też przyzwyczajony do gorszej albo przynajmniej niewybitnej animacji, więc tam łatwiej mi się skupić na aspekcie tylko wizualnym, tak tutaj przy nowej historii muszę jakby chłonąć kilka aspektów naraz, skupiając się jednocześnie na zrozumieniu świata, fabuły, postaci i też przy okazji na animacji. No ale okej, do fabuły wracając. Potem mieliśmy akcję z kolejnym dungeonem, w którym przewodnikiem wycieczki był fioletowy Megumi z Jujutsu Kaisen i miał on rangę B. Na początku liczyłem, że gość będzie po naszej stronie i po prostu zajmie się tymi skazanymi, co szczekali, ale szybko się okazało, że typ jest kompletnym psycholem. Dużym plusem tej całej sekwencji była walka pana Songa. W sumie teraz sobie uświadomiłem, że brzmi to jakbym mówił o Songo, czyli o Songoku. Nie, chodzi o pana Songa, w sensie, że pan piosenka. Drugoplanowa postać dostała swój moment, pokazała fajne umiejętności, dobrze się pan Song zaprezentował nawet pomimo braku ręki. Ruda nawet też trochę poleczyła, ale widać, że ona już tam nie chciała być od samego początku i tylko obecność Sunga, nie Songa, ją popchnęła do tego, żeby wejść w ogóle do dungeona. I kończąc w sumie jej temat. Trochę zdziwiło mnie to, że po wyjściu z dungeona oddała kamyka Sungowi i powiedziała, że wyjeżdża w Bieszczady. Byłem ciekaw rozwinięcia jej wątku, jej relacji z głównym bohaterem, a to wyglądało tak, jakby jej historia po prostu się ucięła, bez dalszego pomysłu na jej poprowadzenie. No bo okej, niby ma to sens, że po tym co zobaczyła, to stwierdziła, że to pierdoli, ale
Pewnie też bym tak powiedział. Jednak to była do tej pory taka postać, która się pojawiła, sprawiała wrażenie jednej z głównych, potem pół sezonu przesiedziała w pokoju, a potem nagle zniknęła. Ona akurat żadnego plot armoru nie miała, chociaż nie sprawia to, że lubię ją przez to mniej. Paradoksalnie to jedna z ciekawszych postaci. Potem to już nawet moc protagonisty wymknęła się spod kontroli. Ja się zastanawiałem, czy on jest na poziomie A klasy, czy nawet S klasy. Niektóre reakcje innych postaci sugerowały, jakby chłop był w klasie S+, czy coś. Fakt, wleciał lekki timeskip z tymi rajdami z Genosem, więc Sung sobie praktycznie solo farmił całego expa, ale potem ta akcja z menadżerem Andrzejem, który się spuszczał, żeby Sunga zakontraktować, a ten nie dość, że olał go ciepłym moczem, to jeszcze go oskamował. Nie wiem, może ja się naprawdę za dużo naoglądałem One Piece, gdzie jedna saga trwa 200 odcinków, ale on dosłownie co odcinek wydaje się być klasę wyżej. W sensie takie było moje postrzeganie jego. Plus w niektórych walkach czuć zbroję fabularną głównej postaci, chociaż i tak doceniam próby włączenia do walk niuansów w pokroju debuffów, kupowania potek w sklepie, czy regenerację przy użyciu nieodebranych nagród. To jest akurat bardzo realistyczne w kontekście nawiązań do gry, w sensie takich mechanik. O ile w tym anime w ogóle cokolwiek można nazwać realistycznym. Wiecie o co chodzi. No i końcówka sezonu z akcją z rycerzami. Tutaj to już się nastawiłem na po prostu akcję. Chociaż i tak anime cały czas korzystało z tego samego schematu. Wprowadzenie ultra silnego, aż po prostu przytłaczającego przeciwnika. Sung od niego odstaje poziomem, ale potem jakoś to wyciąga. No, walka z tym Igrisem na początku nie miała prawa być wygrana. Brak możliwości regeneracji, podstawowa broń, która nawet nie działa na uzbrojonych przeciwników, kolosalna różnica w sile. Chociaż przyznaję, że fajnie, że w końcu został poruszony wątek stroju Sunga, w sensie jego EQ. Zbroja, spodnie, hełm to jest zdecydowanie plus i stawiam, że autor trzymał to na ostatnią walkę sezonu, żeby dać jakiś pretekst Sungowi na pokonanie Igrisa. Ale samo pokonanie Igrisa... Jeden moment był cwany, jak Sung schował broń do EQ, a potem ją przyzwał z powrotem do swojej ręki. Ale to jak siedział obity na tronie. Igris na chillu chce go wykończyć, a ten odpala syndrom głównej postaci i mówi, że jeszcze się nie poddałem. I ta triumfalna, budująca muzyka w tle. To mi uświadomiło, że ten tytuł będę sobie oglądał, ale żeby po prostu się troszeczkę odmurzyć. Może w przyszłości fabuła mnie zaskoczy, ale póki co jest ona chyba takim dodatkiem do ładnie zanimowanych nawalanek. Chociaż mi to nie przeszkadza. Musiałem po prostu obejrzeć kilka czy kilkanaście odcinków, żeby upewnić się, czego od tego tytułu oczekuję. Mam tylko nadzieję, że te elementy gry RPG nie zostaną odsunięte na dalszy plan, bo takie drobnostki jak to rozdawanie punktów umiejętności, czy zdobywanie nowych broni i po prostu oglądanie krok po kroku, jak postać się rozwija, jest cholernie satysfakcjonujące. Chociaż krok po kroku, a nie skok po skoku, bo tutaj mieliśmy naprawdę spore skoki, aż momentami trudno było mi nadążyć i ocenić, jak realnie silny stał się Sung w porównaniu do poprzedniego odcinka. Ale takie akcje, jak uratowanie poprzez przeniesienie do strefy kary, co było bardzo szczęśliwe, bardzo fartowne, leczenie się potkami, czy nawet tekst, że zostało mu 10 minut, więc posortuje sobie w tym czasie ekwipunek, to są te detale, które łechtają mój zmysł fana takich samych mechanik w grach komputerowych. Aż autentycznie zachciało mi się grać w grę tego typu. Jak macie jakąś fajną, to możecie polecić. Obecnie gram w RDR 2, tam nie ma klasycznego systemu levelowania postaci i rozdawania punktów, chociaż ta gra ma wiele innych, bardzo dużych zalet. Klasa nekromanty. Trochę mnie to zdziwiło. I może zawiodło, nie wiem czy to jest dobre słowo. Chyba po prostu miałem taką samą reakcję jak Sung. Przecież to w ogóle nie pasuje do jego buildu i stylu walki. Plus ja sam nigdy nie byłem graczem, który wybierał klasy tego pokroju. Ja to jakiś albo paladyn, albo łotrzyk, albo jakiś assassin. Ale przynajmniej otworzyło to drogę do potężnego podniesienia siły ognia. Bo przecież jeśli duch Igrisa jest tak silny jak oryginał, no to Sung właśnie stał się przynajmniej 2 razy silniejszy. A mówił, że to w Dragon Ballu poziomy mocy odleciały w kosmos. Może brzmi jakbym się czepiał, ale dobrze się bawiłem. Gdybym się nudził, czy bawił nawet średnio, to bym porzucił ten tytuł i bym nawet o nim nic nie nagrywał, tak jak to było w przypadku JoJo. Po prostu tak jak mówię, nastawiłem się na akcję z domieszką fabuły. Jedyny moment, który mnie prawie że poderwał z miejsca, to była wspomniana końcówka drugiego odcinka, czyli tak naprawdę ta transformacja, można powiedzieć, Sunga, początek tej transformacji. Zaintrygowało mnie to bardzo. Potem już raczej czyste czerpanie przyjemności z walk, bo czułem jakbym oglądał własną postać w grze, chociaż delikatnie drażniące jest to, że sam nie mogę nią pograć. Ale to tylko dowód na to, że ten aspekt anime jest wykonany naprawdę dobrze. Pierwszy sezon Solo Leveling oceniam na 7,5 na 10. To jest solidna ocena. To nie jest anime bez wad, niektórych nawet banalnych, takich jak plot armor głównej postaci, no kto by się spodziewał, ale nie zburzyło to mojego odbioru na tyle, żebym jakoś totalnie odbił się od tego tytułu. Jak ktoś lubi takie klimaty i chce pooglądać fajnie zanimowane momenty farmienia aury, no śmiało. Mój ulubiony moment?
Myślę, że główna postać anime, czyli Solo, powiedział "It's leveling time" i Solo levelingował się na wszystkich dookoła. Nie no, tak poważnie to chyba właśnie końcówka drugiego odcinka. Może nawet moment, jak Sung złapał te 6 fragów w tej jaskini, gdzieś 6 typa tam, tych oszustów, przyszło i się zdziwiło, że oni jednak przeżyli. No, myślę, że tam dużo zrobiła muzyka, bo jak w anime, które nie jest musicalem, leci piosenka ze słowami, to znaczy, że coś dużego się dzieje. Ale raczej nie było takich bardzo jasnych momentów, które by mi zapadły w pamięć. Natomiast to nie jest tak, że to anime nie miało swoich momentów. Po prostu poziom mojej ekscytacji był na takim umiarkowanym, raczej dużym poziomie. Nie bardzo dużym, nie bardzo wysokim, ale na takim poziomie, który sprawiał, że miałem ochotę oglądać drugi odcinek. I w zasadzie obejrzałem to anime na 2 razy. Raz 6 odcinków i potem drugie 6 odcinków. Przyznam się wam, że jestem już tak naprawdę po 2 odcinkach drugiego sezonu, ale nie brałem pod uwagę tutaj tych moich przemyśleń, które pojawiły się po rozpoczęciu drugiego sezonu. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam o tym, że jeśli chcecie posłuchać moich myśli na temat drugiego sezonu Solo Leveling, albo jeśli macie jakieś inne, albo inaczej. Nie będę może prowokował was do tego, żebyście polecali mi inne tytuły, bo to się zacznie i to się nigdy nie skończy. Jeśli ten format się w miarę przyjmie, to raz na jakiś czas może coś takiego będę robił. Tak czy siak, Dragon Ball GT to jest to, co chcę sobie odświeżyć. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki wam za oglądanie. Widzimy się niebawem i czekam na wasze komentarze. Tak jak mówię, naprostujcie mnie, gdzie jestem krzywy, a jeśli nie popełniłem żadnych błędów, to możecie mi po prostu napisać, jak wy oceniacie to anime, o ile je oglądaliście. Tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana!